Pokój dobro. Pokój dobro. To czego dotyczyło to pytanie? Takie było dosyć dziwne. Znaczy chodziło o to, że ktoś usłyszał, to jest inwazja komarów normalnie, że ktoś usłyszał od Franciszkanina prowincji wielkopolskiej. To była taka prowincja, była przed Kasatą, ale to A teraz- zakładamy, że pewnie teraz chodzi o kogoś, kto jest no, Prowincji Świętego Franciszka. A mianowicie taka sytuacja, że zaleca się w formacji nawet seminaryjnej coś takiego jak powstrzymywanie się od przystępowania do Komunii Świętej, argumentując to w ten sposób, że żeby Komunia Święta nie spowszedniała, żeby nie było automatyzmu, żeby właśnie przez to, że nie idę z wszystkimi, tak jak inni uczestnicy Eucharystii, żeby przez to też w jakiś sposób poczuć solidarność z tymi, którzy nie mogą przystępować do Komunii Świętej. No takie różne argumenty. No i najbardziej nas zaskoczyło porównanie, które jest w tym pytaniu, a mianowicie, że no tak samo powstrzymujemy się od Komunii Świętej, jak no małżonkowie powstrzymują się od swojego życia, pożycia małżeńskiego, żeby w ten sposób się jakoś do siebie przybliżyć. No, wydaje mi się to porównanie chyba trochę obok. Znaczy, może najpierw, jeżeli chodzi o to powstrzymywanie się. My chyba kiedyś, z tego co dobrze kojarzę, to było na auli we Wronkach nagrywane, takie, czy grzechem jest nieprzystępowanie do Komunii Świętej, kiedy można do Komunii Świętej przystąpić, tak? To już tam mówiliśmy, a i przepraszam, jakby wiatr zawiał, jakby troszkę zaczeszczał na mikrofonik, bo nie mamy takich super mikrofonów. Nie mamy. A nagrywamy w plenerze. No i... Jak widać. No. Właśnie. I teraz, no trzeba pamiętać, że Komunia Święta, no można oczywiście, żeby nie spowszedniała, taki sobie zrobić post, ale chyba to się tak trochę ma nijak, jeżeli chodzi o Komunię Świętą, przynajmniej taka jest moja ocena, ponieważ ja właśnie, są inne środki, aby Komunia Święta nie spowszedniała. To jest przygotowanie się dobre do Eucharystii, to jest dziękczynienie po mszy świętej, to jest również życie tak jakby to życie na co dzień, świadomością eucharystyczną. Oczekiwanie wręcz, tęsknota za nią. Nie wiem czy owszem, kiedy ja na przykład nie mogę z jakichś powodów przystąpić do Komunii Świętej, to być może jeszcze bardziej odczuwam tęsknotę, ale zakładam, że to są to jakieś przeszkody, nie wiem, pobyt w szpitalu, być może ktoś zgrzeszył ciężko i to jest ten moment, kiedy on jeszcze jest przed spowiedzią, może na przykład ktoś właśnie jest, nie wiem, chory w domu i nie może co tydzień przystępować, więc wtedy wzmaga się tęsknota tego, że ja bym chciał, a nie mogę, ale nie, że ja mogę i sobie tego odmawiam. A mogę, a nie chcę, dokładnie, nie? To jest jakby jedna sprawa. A druga? Druga sprawa to byłaby kwestia tej, tak sobie myślę, tej solidarności też z osobami, które nie mogą przystępować. Myślę, że że przyjęcie Komunii Świętej w ich intencji byłoby jednak bardziej dla nich korzystne niż właśnie nieprzyjmowanie Komunii Świętej, nie? Bo to właśnie te osoby, które nie mogą w pełni korzystać, no to módlmy się za nich i to tak powiem w pełnym pakiecie, z pełną parą, pełną mocą. Nie? A nie, że ja teraz też właśnie nie będę, bo nigdy, jeżeli ktoś ma przeszkodę i nie może przystępować do sakramentu Eucharystii, to ty jednorazowym aktem, kiedy z nim się solidaryzujesz, to się nie solidaryzujesz, bo wiesz, że za tydzień pójdziesz, albo nawet na drugi dzień możesz pójść. Nie masz świadomości, że ja być może do końca życia nie będę mógł tego. A poza tym te osoby mogą powiedzieć, no tak, no wczoraj się ze mną solidaryzował, a dzisiaj co, już się nie solidaryzuje? No? Nie, co to za solidarność taka? Znowu komary nie atakują. Muszę tutaj ratować moje czoło. Ty masz co ratować. No ma. I trzecia rzecz odnośnie Komunii Świętej przyjmowanej duchowo, bo jeszcze może powiemy, czym jest ta Komunia Święta przyjmowana duchowo. Czym jest Komunia Święta przyjmowana duchowo? To jest... Komunia Święta przyjmowana duchowo, czyli ja wzbudzam sobie intencję taką, że chciałbym, gdybym mógł, to bym przyjął Pana Jezusa do swojego serca. Ja wzbudzam w sobie intencję przyjęcia Go, zjednoczenia się z Nim. No, sama nazwa mówi komunii duchowej, czyli tego duchowego skomunikowania, że tak powiem, bo przyjmując ciało, prawda, prawdziwe, rzeczywiste, substancjalne, przyjmujemy chleb. Realnie. Tak, rzeczywiście, tak. Czuć. A tutaj jest na podstawie duchowej
To jest może inaczej, no jest co innego, kiedy my siedzimy obok siebie i jest takie spotkanie, a co innego, kiedy ja w Poznaniu myślę, że byłoby fajnie posiedzieć sobie jakąś kawę wypić. Na przykład, albo kawę. Jakościowo jest różnica ogromna, natomiast w jaki sposób mnie to łączy, tak? Tutaj z ojcem Franciszkiem, poprzez to pragnienie kofeiny, które, nie troszeczkę żartujemy teraz wiadomo, ale i to komunia duchowa jest to jakieś ogromne pragnienie związane z intencją zjednoczenia się z Panem Bogiem, z otwartością na Niego na tyle, na ile ja mogę. Taką komunię duchową przeżywają osoby na przykład, które uczestniczą ze względu na stan zdrowia we mszy świętej przy pomocy, czy tam przez pośrednictwo mediów. Ale mi się wydaje, że osoby, które nie mogą przyjąć sakramentalnej komunii świętej, tylko komunię duchową świętą mogą oczywiście, też. jak najbardziej, jak najbardziej. To jest jak najbardziej wskazane. Myślę, że one... Ta chęć i otwartość się na Chrystusa, nie? Tak. No i ten przykład tutaj porównania, że małżonkowie, którzy też właśnie wstrzymują się od pożycia dla większej jedności. Ja tutaj nie chciałbym, żeby ktoś teraz powiedział, że znowu się wymądrzamy na temat pożycia małżeńskiego. Z tego, co gdzieś znajomi opowiadają, to raczej jest inna trudność. Znaczy powstrzymują się od pożycia nie po to, aby ze sobą zatęsknić, ale często jest to kwestia regulacji poczęć. Nie? Czyli nie to, że wiesz co, to my teraz, żebyśmy bardziej ze sobą zatęsknili. Nie? Czyli tęsknią czasem za bliskością. I ten czas właśnie, który jest płodny, jest ten czasem również tą tęsknotę jeszcze wzmaga. Ale gdyby mogli, to pożycie byłoby częstsze. Natomiast porównanie jednego i drugiego, no nie do końca chyba. No nie? Chyba nie. To znaczy my tak nie rozumiemy może tej mistyki. Czemu my? Tego porównania nie rozumiemy za bardzo. Znaczy, zwróćmy uwagę również, że jest to też pewien, jeżeli chodzi o pożycie, to też pewien wyraz miłej miłości, nie? Do drugiej osoby, że ja, mało tego, no ja właśnie chcę tak tą miłość wyrazić, chcę tego pożycia. No nie wiem, może ci moi znajomi to jacyś takie młode małżeństwa jeszcze, które... Ojciec ci to pyta. W radości... Nie będę pytał o to. Po prostu chodzi o to, że raczej trudność widzą w tym, że są te okresy wstrzemięźliwości. Problemem, z którym się często osoby zmagają, to raczej kwestia antykoncepcji, tak? A nie tego, że mogliby współżyć. To raczej jakby ta przerwa wzbudza tęsknotę, ale nie dlatego, że oni ją chcą. Właśnie nie chcą tej przerwy i w związku z tym niektórzy korzystają z źródeł antykoncepcyjnych. Niedobrze. No. To by tak było. Poszło, nie? Pokój dobro. Pokój dobro. Bowiem serca